No i siemanko wszystkim, witam ze słonecznej Tajlandii. Na samym wstępie chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za wzięcie udziału w akcji Santa Familia, bo strasznie mocno wspieracie. Nawet nie sądziłem, że uzbieramy cokolwiek, a dzięki waszej niesamowitej pomocy uszczęśliwimy tylko więcej dzieci, zrobimy tylko więcej dobrego, także jesteście wszyscy zajebiści. Ale nie mam dla was też dobrej wiadomości, bo myślałem, że będzie mniej osób wspierać, także jest tylko 5 koszuleczek, no będziecie musieli zawalczyć. Ale obiecuję wam, że podczas całej wyprawy też mamy przygotowane trochę konkursów dla was. Tu się chłopaki ze mnie śmieją, ale to zaraz się wszystkiego dowiecie. Dobra, nie będę was przeciągał, nie będę was tak traktował jak wszyscy inni na YouTubie to robią. Po prostu przedstawię wam samochód, który będziemy używać do wyprawy, także zapoznajcie się z nim, oglądajcie. I miał być pierwszy odcinek taki, że miała być prezentacja samochodu i mieliśmy pokazać pierwszy dzień z trasy, ale dużo się dzieje, dużo się wydarzyło z samochodem. Jest ciekawa jego historia dosyć, były troszkę problemy z dokumentami tego samochodu. Zajęło nam trochę czasu, żeby go przerejestrować, żeby to wszystko miało jakieś tam chociaż podstawowe ręce i nogi. Także no, przedstawiam wam samochodzik. Obejrzyjcie sobie, zobaczcie, a potem ja się rozsiądę z całą moją karteczką i przedstawię wam całą historię i plan na następne dni. Także zaczynamy. To co, pierwszy etap prezentacji mamy tak w miarę zaliczony. Oczywiście za chwileczkę wrócę, podzielę się z wami wszystkimi detalami, ale żeby nie było, że tylko wy pomagacie, tutaj trafiła mi się taka grupa niesamowitych pomocników i zadeklarowali się, że oni w ramach tutaj pomocy wypucują nam furę do podróży. Siemano chłopaki. Chłopacy są niesamowici, co? Idę chwileczkę, jakiś zimny napój dla wuja tutaj. Zaraz się do nich przyłączam i po wymyciu maszynki zasiadamy i bajerujemy. Widzimy się za parę chwil. Pozdrawiam.
Pokażemy sobie z kolegami naszą nową familię. No i siemanko, jesteśmy po myciu samochodu. Niesamowita zabawa była z chłopakami. Opluskaliśmy się wszyscy wodą, oni się nadal jeszcze pluskają. Chłopaki, spisaliście się na medal, macie tutaj od wuja po dużej coli. Nie ma problemu. No mówię wam, kosmiczna zabawa. Tak się uśmiałem, polewaliśmy się wodą. Niesamowite przeżycie. Dawno się tak w sumie nie ubawiłem z dzieciakami myjąc samochód. Fajna sprawa. Oni tam cały czas wojują w tej wodzie i buszują, a mamy połowę grudnia, także fajny klimat mają. Ale wracamy do informacji, które chciałbym wam przekazać na temat samochodu. Wstawiłem taką rolkę z samochodem, jak byłem tutaj poprzednio, spotkałem tego pick-upa. No i tak się akurat złożyło, byłem tam po telefonie do domu i tak chciałem sobie zrobić tą wyprawę. No i po 20 minutach jazdy przez miasto trafił się ten pick-up. No i to zadecydowało o tym, że postanowiliśmy go kupić. Co jednak nie okazało się takie łatwe, jak mi się wydawało, bo auto miało trochę dziwną historię, ale to też fajnie się wpisuje w nasz tutaj temat naszej wyprawy, bo okazało się, że to auto kiedyś ktoś używał do jakichś nieciekawych rzeczy, coś tam sobie z narkotykami, coś sobie przewoził i zostało mu zarekwirowane to auto i ci ludzie próbowali je odzyskać od policji, ale nie dokończyli tego, no, dlatego my je kupiliśmy. No i mieliśmy taką przeprawę z tymi dokumentami, taka książka papierów, dokumentów, jakieś kopie poprzednich właścicieli, te wszystkie dowody zarekwirowania tego samochodu. O, mówię wam, nie wiem jakby to wyglądało w Polsce, a jeszcze tutaj, gdzie ja słowa oni nie rozumieją, co ja do nich mówię, no przeprawa niesamowita, nie? Ale wszystko się udało. No i uznajmy to za takie odpokutowanie tego samochodu za to, że robił coś złego, albo jego właściciel robił coś złego, bo tak naprawdę samochód nic złego nikomu nie zrobił. Ale to też się fajnie wpisuje, bo on teraz naprawi te swoje winy, bo kiedyś był do czegoś złego, a teraz będzie do czegoś dobrego. Próbowałem sobie wyszukać troszeczkę informacji na temat tego samochodu, żeby się z wami podzielić. Ale w angielskojęzycznych stronach, ani w polskojęzycznych stronach nie mogę znaleźć żadnych informacji. Jest bardzo uboga baza danych. Nie wiem, czy ten samochód był produkowany tylko tutaj na te rynki azjatyckie, może tylko na Tajlandię, nie wiem, może tylko Japonia, Tajlandia, nie mam pojęcia. Jest dość sporo tych samochodów tutaj w Tajlandii, bo widziałem ich dość sporo. I wbrew pozorom, jak ten samochód wygląda i to, jak on jest zbudowany i skonstruowany, wydaje się na dużo starszy niż jest naprawdę. Ten samochód, który my zakupiliśmy, jest z 93 roku. Dacie wiarę? Ja myślałem, że to są jakieś lata wczesne 70., ale on jest z 93 roku. Lecimy dalej. Jak już przebrnęliśmy całą tą walkę z jeszcze tak, bo cały czas mówię o tym i że chciałbym się wzorować i zaczerpnąć sobie pomysł na tą całą wyprawę z programu Top Gear, który był, ale z tego starego Top Geara, gdzie był Jeremy Clarkson i ta cała James May i Richard Hammond, gdzie była ta spoko ekipa. Ale jak patrzę na wybór samochodu, którego my zakupiliśmy i co my chcemy nim zrobić, no to oni mogliby się naprawdę dużo uczyć, bo byłem się przejechać tym samochodem i powiem wam, że takie 8 dych w porywach to jest naprawdę dobry wynik, nie? To będzie niesamowita wyprawa, ja już to wiem, klimatyzacja zero, nawiewy jakieś tam są, tu jest piekielnie gorąco, ta kajutka jest bardzo mała, tam będzie jak w piecu, ale damy radę,
Sami tego chcieliśmy, to nikt nie powiedział, że będzie łatwo i ja nawet bym nie chciał, żeby to było łatwo, bo to nie będzie miało żadnego sensu. Mamy mieć jak najwięcej przygód, jak najwięcej dziwnych akcji, ludzi mamy spotkać i rzeczy ma się po drodze wydarzyć, żeby to zwieńczyć tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy wcześniej. O! Kolejnym punktem są tablice rejestracyjne do tego samochodu. Było takie małe foto już na temat numeru, ale opowiem Wam troszeczkę więcej na ten temat, bo w Polsce można sobie wybrać własną tablicę rejestracyjną, ale można wybrać sobie kombinację cyfr i liter. Natomiast w Tajlandii jest podobny system jak w Dubaju. Bardzo ważne dla nich w ogóle w kulturze, w historii, w szczęściu, we wszystkich wierzeniach, bardzo ważne są numery. I oni każdy numer jaki widzą uważają, że on coś dla nich znaczy, bo oni go w tym momencie zauważyli. Bardzo dużo ludzi tutaj jak zobaczy jakiś numer albo coś wiążącego się z tym numerem, momentalnie biegnie kupić sobie los na loterię, bo wierzą, że to im przynosi szczęście. No i numery tutaj w Tajlandii, jeżeli chodzi o Bangkok i takie limitowane numery, są bardzo drogie, są kosmicznie drogie. Ceny dochodzą do 1 miliona batów nawet za tablicę rejestracyjną, ale nam udało się tutaj, z racji, że to jest mała miejscowość i nie jest popularne, żeby ktoś zakupywał takie numery, ale my jak robiliśmy przegląd i załatwialiśmy te wszystkie papiery, no to ja patrzę, są takie tablice do wyboru. I ja mówię do Zosi, ile taka tablica kosztuje. No już mniejsza ile kosztuje, ale zakupiliśmy sobie tablice rejestracyjne, które wyglądają tak. Normalne tablice rejestracyjne są całe, mają białe tło i mają czarny bądź zielony napis. A my mamy specjalną tablicę, która po zakupie jest przypisana do mnie do końca życia. Mogę ją przenosić na inne samochody, ale zawsze tą tablicę mam do końca życia. I no, jeżeli ktoś mnie zna, no to wie dlaczego taki numer i wie dlaczego tak się trafiło. No ja jestem niesamowicie zadowolony. Nie macie pojęcia, jakie dla nich to jest ważne. My tam jak wybieraliśmy ten numer i ja powiedziałem, ja nie chcę losowego numeru, ja bym chciał ten numer tutaj z tablicy. To oni wszyscy byli w szoku, aż zawołali tych ludzi, co robią przeglądy, ludzi z biura, żeby wszystkim powiedzieć i ogłosić, że ja zakupuję ten specjalny numer. Mało tego, tutaj na tablicy jest namazane takim jakimś gipsikiem, pudrem, popiołem przez tutaj lokalnego, ja to nazywam mąka, który przyszedł i poświęcił ręcznie tą tablicę, żeby przyniosła nam szczęście. I na jednej i na drugiej tablicy mamy takie znaczki zrobione tutaj przez lokalnego mnicha. Niesamowite. To tylko udowadnia to, że w tej wyprawie nic nie dzieje się przypadkiem. I będzie wszystko miało sens i wszystko będzie po kolei składało się w jedną dużą całość. Dobra, tematykę tablic rejestracyjnych mamy załatwioną. Troszeczkę wiecie o historii auta. Jest taki plan, żebyście w dalszej części tej wyprawy dowiedzieli się troszeczkę o ludziach, od których go kupiliśmy, bo też niesamowici ludzie dużo nam pomogli z tymi papierami, nie zostawili nas z tym problemem, bardzo fajni ludzie, pozdrawiam Was, jeżeli oglądacie, powiedzieli, że będą śledzić i kibicować, także wierzę, zobaczymy. Ale coś Wam chciałem pokazać, to auto, pokażę Wam pewne detale, pewne szczegóły, takie pewne niesamowite kąski, które powodują to, że on jest jedyny w swoim rodzaju. Zobaczcie to. Nie odpalałem tego auta, tu jest gorąco, dopiero je umyliśmy. No tak jak stało na filmie, tak stoi nadal. Pyk. Dajemy mu stacyjkę. I pyka. Zobaczcie jak on pyka, jak on sobie cyk, 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 cyk 1,4 benzynka. No pszczółeczka chodzi tak, że po prostu można by przy tym zasypiać. Dzieci by można przy tej muzyce usypiać. Ale teraz kolejna sprawa. Mogliście się zastanawiać przez chwileczkę. Oczywiście, że no brzmi to fajnie, no bo Santa Familia jest połączone ze świętami. Ale to też nie wzięło się znikąd. Ja Wam udowodnię, że tu wszystko jest zaplanowane. Samochód się nazywa Mazda New
Familia. I stąd wzięło się Santa Familia. Niesamowite, co? Zrobimy coś jeszcze takiego dodatkowo fajnego, że w każdym odcinku z tej serii na YouTubie będzie coś do wygrania. Ja będę rzucał jedno pytanie w całym filmie, totalnie w losowym czasie. Nie będę mówił, czy ono jest na początku, na środku, czy na końcu. I pierwsza osoba, która w komentarzu odpowie, wygra od nas jakiś drobiazg stąd. Te drobiazgi już są przygotowane. To będą takie niespodzianki. To taka ma być ekstra zabawa, żeby Was troszeczkę przyciągnąć i jeszcze bardziej zaangażować do wzięcia udziału w tym wszystkim, co my tutaj robimy. Chcecie coś zobaczyć jeszcze z detali, ze szczegółów? Nie będę oszukiwał. Jedno jedyne co zrobiłem, to wymieniłem opony, też na używane, nie na nowe, żeby to tak wszystko miało skład i ład, ale opony były już tak skruszałe, w tak tragicznym stanie, no że jednak jakieś minimalną dozę tego bezpieczeństwa w tym wszystkim chcielibyśmy utrzymać, no bo chcemy tam dojechać, a nie chcemy zginąć. Ale chciałbym Wam pokazać, jak wygląda moja przygotowana walizka na tą wyprawę. Dajcie mi sekundę, ja sobie tu wszystko przyniosę, odłożę i zaraz Wam pokażę. Chłopaki tam krzyczą, wojują, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Ale teraz tak, słuchajcie to, żebym coś miał na tą wyprawę, bo będę próbował się dobrze bawić i robić wszystko sam. Kupiłem sobie zestaw kluczy i mówię poważnie, za 8 zł. Za 8 zł kupiłem tutaj ten zestaw kluczy, który zabieram ze sobą. Oczywiście bania oleju, no bo to spodziewamy się, że będzie pociągało. No i kolejny płyn, który pewnie regularnie będziemy musieli uzupełniać, też zabieramy ze sobą. I to jest wszystko, co przygotowaliśmy do tego samochodu. Nic nie sprawdziliśmy, nie sprawdzamy jakichś pasków, nie sprawdzamy żadnych rozrządów, nic, zawieszenia, hamulcy. Po prostu go kupiliśmy, wymieniliśmy opony, zrobiliśmy mu wszystkie dokumenty, zrobiliśmy mu przegląd, pakujemy to, co mamy i śmigamy. Także to będzie mistrzostwo świata. Ja to nie mogę się już doczekać. Startujemy w poniedziałek z samego rana. Także widzimy się na pewnie pierwszym odcinku z wyprawy. Ja wrzucę go tutaj w Tajlandii pewnie późnym wieczorem w poniedziałek, a może Wy go zobaczycie we wtorek albo bardzo wcześnie, nie, raczej bardzo wcześnie rano w poniedziałek. U mnie będzie wieczór, a u Was takie południe, coś takiego. Kurde, prawie totalnie zapomniałem o pytaniu. Przygotowałem sobie na samochód taką małą modyfikację, żebyśmy od czegoś zaczęli. Pierwsze pytanie z odcinka i pierwsza nagroda będzie do wygrania. Uwaga! Skąd jest ta czcionka? Pierwsza osoba, która odpowie mi na to pytanie w komentarzu, wygrywa. W następnym odcinku powiemy kto i co wygrał. Jeżeli nikt nie odpowie, przepada nagroda, robimy następne pytanie i działamy dalej. Ja idę sobie to przykleić na furkę i zaraz Wam pokażę, jak to siedzi. To zamieńmy sobie New Familię Mazdę w Santa Familię Mazdę. No i oficjalnie zamieniliśmy naszą familię, New Familię w Santa Familię. Pytanie padło. Działamy. Krążę sobie wokół tego samochodu, bo po raz kolejny się zakochałem. Tak samo miałem z kefirkiem. Nie wiem, co zrobimy z tym autem na końcu tej wyprawy. To też jest ciekawe pytanie, bo też może zadecydujemy wspólnie, co zrobimy z tym samochodem. Czy go zostawimy, czy go komuś damy, czy go odrestaurujemy. Zobaczymy. Jestem otwarty na propozycje, możecie pomóc, coś doradzić, dlaczego nie? Mój pierwszy mini pick-upek w życiu. Niesamowite przeżycie, poważnie Wam mówię. Nie mogę się doczekać, kiedy wsiądę i zacznę pokonywać te kilometry. A, jeszcze taka mała ciekawostka. Dla wszystkich, bo tam się dużo przepisów zmienia, a propos przeglądów, non stop się miesza tam w tej Polsce, non stop tylko sobie utrudniacie życie, zamiast sobie je ułatwić.
Powiem wam, jak wyglądał przegląd samochodu, który został skonfiskowany przez policję. Chłopu, który coś tam namieszał. Już nie wnikajmy w to, bo nam złe historie do niczego nie są potrzebne. Skupmy się na tych dobrych. No i my jedziemy na ten przegląd. Ja przerażony. Słowa nie rozumiem. Co oni gadają? Tam zamieszanie. Chłop podchodzi. No nie będę oszukiwał, z tego auta troszeczkę olej sobie tam potrafi kapnąć. Ale chłop podchodzi, otwiera drzwi od kierowcy, skręcił kołami. Na maksa skręcił kołami w prawo. I ja mówię, przecież stamtąd ten olej właśnie cieknie. Jest po wszystkim. Patrzę, co on robi. On tam zerka, raz, drugi, otworzył maskę, świeci sobie latareczką. Ja mu nic nie mówię, czekam, bo mówię, już uszykowano, mam gotowe, mówię, w razie co przepychamy temat. Próbujemy walczyć. Ale on coś tam szuka. W pewnym momencie wrócił do biurka, urwał sobie taki kawałek taśmy takiej papierowej, jak do malarskiej, do malowania, wrócił do tego auta, wsadził rękę za to koło, przykleił kawałek tej taśmy na ramę, pojeździł sobie po niej troszkę takim tyłem od śrubokręta, nie tym, gdzie się wkręca, tylko tą rączką. Pojeździł, oderwał tą taśmę, położył sobie na biurko, sczytał numer ramy, mówi do mnie, pan jest wolny, może pan iść do urzędu, ubezpieczyć auto i odebrać tablicę. Ja mówię, chłopie, czyż ty mi życie ratujesz? Czy ty wiesz, że ja robię tą akcję i ty to robisz dla mnie? Czy ten kraj jest tak piękny i tak otwarty i tak pomocny dla takich ludzi jak ja? No niesamowite przeżycie. A u nas prawdopodobnie nie przeszedłbym, bo by mi się szyba nie domykała. Przestańcie, ludzie, wariować. Życie może być dużo prostsze i dużo łatwiejsze, niż wam się wydaje. Z tego, co udało mi się ustalić, to my posiadamy wersję Super Cup. Powiększona jest ta kabinka oto, bo jeszcze były wersje, gdzie tutaj kończyła się kabina, ale mówię, do takiej to już bym nie wszedł. O, tu już wjechał stikerek Santa Familia. Mamy New Familię, zmieniliśmy na Santa Familię na potrzeby akcji i my mamy wersję 1.4 5-biegową. A to jest wersja świeższa, bo my mamy tą nowszą, a była starsza. Były nawet 1.0 czterobiegowe skrzynie i podobno jakieś znalazłem takie przesłanki, ale nie chciałbym też siać jakiegoś zamętu ani fermentu tutaj. Podobno były na wanklu 1.0 te Mazdy były z silniczkami wankla i je najtrudniej znaleźć i było ich najmniej albo są najstarsze. 1.0 na wanklu. Nie jestem w 100% pewien, staram się potwierdzić te informacje w 100%, ale no takie znalazłem gdzieś informacje i podobno takie były. Pozdrawiam amerykańską. Tu cioci, akcja się dzieje, jakieś okna wymieniają. Mówię wam, ja tu mam tu się dzieje. Gorąco w środku, przyznam. To jest moja klima tutaj. Klima 1. Nie żartuję, a z 30 nie schodzi. Piękna sprawa. Jedyne informacje, które w sumie udało mi się uzyskać, to że były dwa modele tego samochodu, znaczy było więcej, bo jest podwyższony dach, jest jeszcze krótsza kabina, ale ja w krótszą kabinę już bym prawdopodobnie nie wszedł, bo to jest maleństwo ten samochodzik, to jest taki mikro pick-upik. To nie jest jakaś Toyota RAV4 czy coś tego typu, czy jakaś Navara. To jest taki mikro, malutki ponczuś, taka mały pick-upek. I informacje, jakie udało mi się znaleźć, może będę próbował dalej, będę próbował się może tu od kogoś czegoś dowiedzieć. Udało mi się dowiedzieć, że to auto było stosowane miało przeznaczenie dla farmerów do lekkich prac i odwdzięczało się swoją niezawodnością i bezawaryjnością. No akurat tych dwóch rzeczy potrzebujemy najbardziej w naszej wyprawie, ale no muszę sobie cyknąć go. Nie odpalałem znowuż, pykam. Klasa, co? To chodzi lepiej niż mnie jedno nowe auto. Piękna sprawa. Ja już się nie mogę doczekać. Doprowadzę sobie jeszcze tu troszeczkę szybki, żebym wiedział, gdzie jadę. No i widzimy się na trasie. Walę na dole, zaraz linki wrzucam do zbióreczki. Pamiętajcie, w każdym odcinku będziemy robić mini konkursik, zadawać pytanie.
na końcu ze wszystkich osób wspierających akcję z zbiórki, zrzutki wylosujemy 5 osób, do których trafi limitowana koszulka, których powstanie tylko 30 sztuk. Koszulka to nie jest jakaś lipa taka, tylko ona będzie zaprojektowana specjalnie dla mnie z tej wyprawy. Będzie na niej dużo rzeczy, bo w czasie wyprawy mamy przygotowane jeszcze masę rzeczy, o których nie wiecie, ale no chodzi o to, żeby was cały czas zaskakiwać i to mam na celu, także będziemy działać, jesteśmy w kontakcie. Ja pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, udostępniajcie, pomagamy, wspomagamy. Pamiętajcie, robimy to w sumie tylko dla dzieciaków, a ja przy okazji spełniam swoje marzenie. Taki jest cel, raz w życiu chciałem taką wyprawę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Może kiedyś zrobimy kolejną, jak się uda, dlaczego nie? Jesteśmy w kontakcie. Ja pozdrawiam, dopieszczam sobie szczegóły w tej przepięknej Maździe Familii i widzimy się w następnym odcinku. Idę, bo tu Zosia z ciocią mnie wołają, może jest jakieś jadło. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Patrzcie to. Podchodzę. Oj, migacz. Cykam. Uj!